Siemaneczko, no myślę, że po Wranglerze z 6.4 chemii pod maską świetnie wiedzie taka oto truskawka. No, autko wygląda dość niepozornie, ale bardzo sympatycznie. Ale czy to jest truskawka, czy może jednak truskiew? To się dowiemy pod koniec tego filmu, ponieważ jest to zależne od tego, czy ta Toyotka dziś domknie budzik. A podobno jest to możliwe. Sprzęt ten został mi udostępniony przez dealera samochodów używanych Autokomfort spod Szczecina z Morzyczyna. Także ten wóz możecie sobie kupić. Link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu. I dziś przyjrzymy się temu zajączkowi z bliska, zmierzymy go raceboxem oraz później skoczymy na próbę autostradową. To tak, Toyota Aygo drugiej generacji, rocznik 2020, rejestracja 21, no ale produkcja 20, końcówka. Jest to już polift, pierwsza generacja trojaczków, czyli Aygo, Peugeot 107 i Citroen C1. No, jak najbardziej trzeba przyznać, odniosły te autka sukces. Właściwie to jest to samo, no tutaj, jeśli chodzi o drugą generację trojaczków, no to trochę bardziej się one różnią. Czekajcie, jak ja mówię, jaki Peugeot? Peugeot, no bo Peugeot 108, czy też nie Citroen, tylko Citroen C1, no to właściwie takie same samochodziki. Toyotka wprawdzie ma takie same flaczki, ale design no wyróżnia się tutaj zdecydowanie. Bardzo ładnie jest ona narysowana. Mamy tutaj, moi mili, nadwozie zaprojektowane w języku stylistycznym J-Playful, inspirowanym japońską kulturą młodzieżową, jakoś tak to było. Cecha charakterystyczna, taki oto X. Proszę bardzo, jak Exhibit X. Autko świetnie sprawdzi się nam do śmigania po mieście, też świetnie sprawdza się wśród kaskaderów rozwożących jedzenie. A jak ktoś by powiedział, taka pierdziawka mała. Wiecie, jakie to są solidne samochody? Często solidniejsze niż jakieś, kurcze, no nie wiem, z V8-ami pod maską i tak dalej. Aygo jest w stanie znieść naprawdę wiele. Niecałe 3,5 metra długości, niecałe 900 kg masa własna. Właściwie to na całej bryle są jakieś tutaj ciekawe przełamania, ciekawe jakieś zabiegi stylistyczne. Zwróćcie mu uwagę nawet, jak ta lampa tutaj wygląda. Też ma tutaj takie podcięcie. O, chyba tak będzie to najlepiej widać. Linia okien jest tutaj jakby zintegrowana, połączona z tylnymi lampami, czy też przednimi reflektorami. Proszę bardzo, też tutaj takie dokładeczki. Ej, ja do Skody Citigo, czy też Volkswagena Up nic nie mam, ale tamte autka przy Aygo są tak wizualnie trochę nudne. Ale też są świetnymi wozami kaskaderskimi. W ogóle, nie wiem, segment A odnoszę wrażenie, że to chyba najsolidniejszy segment aktualnie, nie wiem. Lampy na soczewie, żaróweczka. Tutaj wiadomo, mamy taki fejkowy wlocik, tutaj na dole i po środku już są prawdziwe. Nawet tutaj jak jest emblemat, no to spójrzcie bliżej. O, tutaj jest taka krateczka. Jedna wycieraczka z takim oto przełożeniem. Jest to troszeczkę inne rozwiązanie niż w Mercedesie W124, ale no, chodzi o to, że to ramię musiało być zmienione, by jedna wycieraczka obsługiwała całą szybę, po prostu powierzchnia ścierania była większa. Kurczę, nawet dach ma tutaj jakieś przetłoczenia. Naprawdę fajny samochodzik, nie śmiejcie się tak. Bagażnik 168 litrów. To jest ciekawe, że to jest, cała klapa jest szklana. Bagażnik nie jest duży. Mamy tutaj trochę materiału, cała podłoga też jest materiałowa. Wiecie, to w segmencie A nie są takie oczywiste rzeczy. Tutaj haczyk na torebkę, dwa amortyzatorki, no i tutaj mechanizm z zamkiem. O, tutaj przewód leci. Wszystko to fajnie chodzi, ale co tutaj się dziwić, bo przecież autko, ten egzemplarz właściwie ma 41 000 kilometrów, no to jest praktycznie jak nowy. Tutaj się otwiera. Nie, japońskie, no to cięgno. I drzwi z tyłu. No, tak ma być tutaj. J-Playful, JDM. Tutaj też jest blacha. Cały boczek jest z twardego plastiku, nie ma co tutaj oglądać. No, jak na jakieś szpargały tutaj jest miejsce. Szyba z tyłu uchylana w ten sposób. I przestrzeń pasażerska z tyłu. Jest prosto. No jest prosto, bardzo. Segment A, także tutaj troszeczkę na kolanach chciałbym mieć więcej miejsca. Kierownica regulowana jest w jednej płaszczyźnie pionowej z licznikiem od razu. Wszystko sobie mogę tutaj kolanami, nawet nie wiem, włączać, wyłączyć. Teoretycznie bym tutaj mógł obsługiwać klimatyzację kolanem. Może to właśnie jest ten japoński język młodzieżowy. No dobra, nie ma tutaj zbyt wiele miejsca, ale powiedzmy, no nie wiem. Nie no, tak tutaj nie można trzymać. Kurczę. O, tak w sumie tak by było ok. Ja pierniczę, jeszcze tutaj blokada na dzieciaczka jest włączona. Dobra, z tej strony. Nie. No nie, będę musiał tutaj jakoś przejść do przodu. Nie ma tutaj zbyt wiele miejsca z tyłu, ale pamiętajcie, Japończycy nie są aż tacy
wysocy. No ja mam taki po prostu, to moja wina jest, nie tego samo, moja wina, że ja taki mam wzrost. Switcherów z tyłu, no to Isofixy i przechodzimy do przodu. Proszę bardzo, też tutaj no, czerwone wstawki, bo to jest kawał blachy, ale tam również jest kontynuacja jakby. Słuchajcie, może to jest ten lufcik, tutaj dosięgnę do klamki. O, to jest też ciekawe, nie wiem czy to może jakieś nawiązanie do Japonii, że na przykład patrzcie, tutaj mamy normalnie zamki, rozpinamy to, ściągamy, wyciągamy te plastiki i normalnie możemy sobie to na głowę tutaj nałożyć, jak nam jest zimno. No, tu jest już taki blaszany wydźwięk. Boczek z przodu tak samo jak z tyłu. O, te dwa przyciski po prostu są dodane do otwierania okna, ale też dość budżetowe. Chociaż fajnie, że tutaj nie ma korb. Klamka, no to jedyna taka tutaj wyróżniająca się rzecz. I fotele z przodu. Takie półsportowe, rzekłby człowiek, no bo zintegrowane zagłówki, ale nie, to po prostu tak jest w segmencie A, no boczki tutaj raczej nie będą aż tak nas trzymały na boki. I tapicerka materiałowa, różne odcienie szarości, stan właściwie no idealny. Zamykamy, od razu sobie odpalimy. Jest klimatyzacja. No teraz ja już nie będę narzekał na miejsce z przodu. Jest tutaj naprawdę dużo miejsca. Dwóch dwumetrowców spokojnie się tutaj zmieści. Jeszcze szybko widok z perspektywy kierowcy. Tak normalnie, nie ma tutaj czujników parkowania, ale właściwie jakbym się tutaj spiął, to bym tylnej szyby ręką dotknął. Deska rozdzielcza. Jakiś tam pomysł na nią był. Na pewno jest twarda, ale ciekawiej zaprojektowana niż w trojaczkach Odwaga, czyli Seacie Mi, Citigo oraz Apie. Radyjko, wiem, że tutaj opcjonalnie też mógł być ekran LCD z dotykowym wyświetlaczem. Były takie kafelki jak w Windowsie jakimś. Tutaj jest normalne radyjko. Widzę, można połączyć sobie telefon na Bluetooth. DAB. Widać coś, no nie będę wam tego już pokazywał tak wnikliwie. Światło awaryjne, najmniej wytarty przycisk w Toyotach i klimatyzacja manualna. Ale jest. W ogóle tutaj jak się to dziwnie obsługuje. Cyk i tutaj z dołu. Nie, spoko. Boże, czuć aż jak cięgna chodzą. No powiem wam, aż przypomniał mi się test Cariny E. Była to piękna próba autostradowa. Mercedes klasy C dostał baty. I to nie jakaś 203 czy 204. Najnowszy. Proszę bardzo. Liczniki. Troszeczkę tak jak we Fiacie 500. To jest wszystko tak na pomarańczowo podświetlone. O, tutaj range. Ja mam 4,9 zużycie paliwa, ale generalnie no ciężko raczej tutaj przekroczyć 6 litrów. Raczej jak będziemy jechać ekonomicznie, no to między 4 a 5 litrów się będziemy mieścić. Jeśli byłeś bądź też jesteś dostawcą jedzenia i jeździłeś Aygo, możesz napisać w komentarzu, ile ona paliła w takim naprawdę ostrym cyklu. O, i czy coś się w niej psuło. Kierownica taka jakaś duża się tutaj wydaje. Ja bym troszeczkę mniejszą dał, tym bardziej, no, a dobra, mój wzrost to tam nienormalny. Ale multifunkcyjna, proszę bardzo, tutaj mode, tutaj telefonik, tutaj nie wiem od czego to jest. Tutaj, proszę Państwa, mamy limiter prędkości, także właściwie można ustawić sobie limiter na przykład na 110 km na godzinę, wcisnąć gaz do dechy i mamy taki trochę pato tempomacik. Nawiewy, wszystko to wygląda tak zabawkowo, ale jest proste w obsłudze, jest ok. Tutaj jeszcze centralny nawiew, lusterko, oczywiście jasna podsufitka. Tutaj też jest twardo, ale przynajmniej tu mamy jakieś dekory. Otwieramy. Proszę, książeczka. Twardy jest sowek, no co tutaj? Gałęcjusz, no tutaj tak lekko premium coś zawiało. Proszę bardzo, skrzynia nawet spoko chodzi. I ręczny, normalny. To jakiś Uber Eats. Musimy szybko po następne zamówienie jechać. Wąska uliczka, no to zawracamy sobie przecież na rękawie. Nie no, broń Boże, tak nie wolno robić. Jeszcze zajrzyjmy pod maskę. W poprzedniej Aygo, bodajże pamiętam, no gdzie się to otwiera? Jest. W poprzedniej Aygo mogliśmy mieć 1-litrowy benzynowy silniczek pod maską i dieselka 1.4. Tutaj w nowszej Aygo, no to tylko benzynka. Jaki tutaj układ dolotowy w ogóle ciekawy. Ale żarty odstawmy na bok, bo akurat nie ma tutaj się z czego śmiać. 1.0 VVTi. Bardzo fajnie i tak można powiedzieć ambitnie brzmiąca 3-cylindrówka, moc 72 konie mechaniczne, moment obrotowy 95 Nm. Więcej niż nie jeden motocykl. No kurczę, mamy tutaj przecież dach, klimatyzację, podgrzewanie. No właśnie, miejsce dla 5 osób czy dla 4? No widzę, że dla 4 osoby. To jest i tak lepiej niż w motocyklu. Myślę, że możemy zamykać. Osiągi. Przyspieszenie do pierwszej setki według deklaracji producenta
producenta 15,5 sekundy. Ale wiecie co, ten samochód, jako iż jest leciutki, mały, tak słabo wyciszony, no nie ukrywajmy, przecież segment A, to wrażenie prędkości jest naprawdę spoko. No, zobaczymy jak to będzie na próbie autostradowej. Myślę, że możemy startować. Prędkość maksymalna według deklaracji 160 km na godzinę. Dobra, paliłem maszynę. W ogóle był tutaj straszny problem z zamontowaniem kamerki. Zobaczcie, tutaj mamy tą manetkę i tak jest na styk. I teraz ta kamerka nie pokazuje prędkościomierza, dopiero na prostej drodze będę musiał to zrobić. Proszę bardzo. No kurczę, tak jak wspomniałem, mega ambitnie. Będziemy jechać z włączoną klimatyzacją póki co, bo po prostu, żeby sprzęt mi się tutaj nie ugotował. Ja bym wytrzymał, ale sprzęt tego nie wiem. Raczej GoPro wątpię. No i dobra, będziemy jechać. Wszystko skręca. Jest ok. Dobra, Raceboxa już nie podmontowałem, ale 200 raczej wątpię. Generalnie mocno tutaj czuć, jak się odpala klimatyzacja, jak zaczyna pracować kompresor. Ma takie bu. Ale no dobra. No to sobie w sumie przez moment możemy wyłączyć klimę. Czekajcie, jeszcze tutaj muszę. O, teraz możemy deptać. Już pokazuje shift up, obrotomierz ciekawy, fajny. I co, czwóreczka dopiero? Na trójce 130 km na godzinę. Co to w ogóle za jakieś chore przełożenia? W takim autku? To na czwórce chyba prędkość maksymalną tutaj osiągniemy. Coś tak mi się wydaje. Piątka to ewidentnie nadbieg. Dobra, na razie 143, damy sobie piątkę, zobaczymy co się stanie. Dobra, piątka. Zwolnimy przy 140 licznikowych. No to mamy 4000 obrotów, no niedokładny jest obrotomierz tutaj. Przy 120 już mamy 3,5. Tak tu pokazuje. I teraz jeszcze tu klimę włączymy przy 100. Temperatura najniżej. 100 to 2753, tak już przeskakuje, więc wiecie. Dobra, to damy sobie trójeczkę śmiało przy 100. Ale tutaj. Dobra, o, klima wyłączona, od razu lepiej. DSG w łapie. Średnie zużycie paliwa przy takie 9,0. Więcej widzę ciężko, nie chcę wskoczyć więcej, chyba że zaraz. Czy może odświeżanie ma wolniejszy. No i dobra, prawie 160 licznikowe było. Passacik, czy tam Skoda. Teraz to już ciężko rozróżnić. Skoda 152 według GPS-u póki co. No i dobra, za chwilkę odcinek specjalny. To dajmy maszynie może troszkę ochłonąć. Ja też tutaj ochłonę. Kamerki, klima. Straszna różnica jak się włącza i wyłącza klimatyzację. Widziałem komentarze, że niektórzy pisali, że jak się depnie do dechy, to się klimatyzacja, kompresor odłącza. No nie wiem w jakim samochodzie tak jest. Ja się osobiście przez kilkaset prób autostradowych nie spotkałem. No dobra, mniej więcej równa droga. No to już mamy tutaj paczkę 6 ponad. Już mi się morda cieszy, jak 170 tutaj widzę. No prędkościomierz jest do 180. Dobra, tutaj lekkie
lekkie przytrzymanie. Ten silniczek nie jest wysilony, średnie zużycie znowu 9 litrów. Nie chcę więcej pokazać. Dobra, kurcze pieczone i musimy hamować. Busik wyprzedza. Ma do tego prawo. Może spróbujemy później. W ogóle zawrócimy. Na trzecim zjeździe jakbyśmy zawrócili, to chyba nawet z wiatrem byśmy mieli. No, ja dzisiaj tą szafę chciałbym domknąć. To zjazd, szczerze, prędkości takie 120-140 km na godzinę, no już tutaj naprawdę wydają się dość wysokie. Dobra, na dwójeczce sobie przekręcimy i soundcheck. Decha. No, to jest to, moi mili. Ja bym tutaj szerokie oponki wstawił i pociachał po zakrętach. I pociachał. Wiadomo, no to tutaj bujamy i tak dalej. Jest to prosty samochodzik, ale za to leciutki. No fajnie, tak łatwo skorzystać z niego w 100%. Dobra, to wjeżdżamy na autostradę. Wyłączamy klimatyzację. Średnie zużycie paliwa spadło do 8 litrów. Kurczę, 140, ja tutaj walczę. Czekajcie. Trójeczka tu jest do 155 prawie. Cień aerodynamiczny. Korzystamy jak możemy. I z czego możemy? Taki super mały ruch byłby tutaj dzisiaj słaby. No i dobra. I teraz czekamy. 160 km na godzinę, to tak po prostej drodze się bujamy. Lekko maszyna jeszcze przyspiesza, ale spokojnie. Zaraz będzie z górki. Teraz też jeszcze mega wysokie obroty. No tam jest moc. Ja. No dawaj, dawaj truskawo. 167 km na godzinę już było. Zobaczymy, czy będzie więcej. 170 według GPS-u prawie jest zamknięta szafka. Średnie zużycie paliwa skoczyło do 8,4 litra. No i tutaj jest ostro z górki. Jeszcze jakaś ciężarówka by się przydała na cień aerodynamiczny. No. Jest! Przemknęliśmy szafę! Przemknęliśmy szafę! Dobra, hamujemy, bo wyprzedzanie tutaj jest 177 km na godzinę według GPS-u. Moi mili, no to coś, ja nie wiem. No to takie próby to ja lubię, moi mili. Ale ktoś by to usłyszał. Marek przyszedł i przemknął szafę. Kurczę, jak przemknął szafę? Przecież szafę można domknąć albo zamknąć. Przemknął szafę. No mam nadzieję, że ten samochód, ta próba autostradowej, to wszystko wam się niesamowicie podobało. Średnie zużycie paliwa 8,3 litra. Ja pierdzie, to jest śmiech. To jest, moi mili, śmiech. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.